Zachęcam do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Andrzej Stefaniak. Dzisiaj po południu, jak euro-dolar reaguje na inflację w Europie. Zobacz to, to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A więc zaczynamy. Jak euro-dolar reaguje na inflację w Europie? Zobacz to. Dzisiaj najciekawsze były dane o inflacji w strefie euro i te właśnie dane o inflacji, bez względu na to, czy dotyczą Europy, Stanów Zjednoczonych, czy też Polski, mają bardzo duży wpływ na rynki finansowe, ponieważ słowo dezinflacja to jest ekonomiczne słowo tego roku i rynek koncentruje się teraz na wszystkich informacjach, jakie spływają. Czy potwierdzają one procesy dezinflacyjne, czy też nie potwierdzają i właśnie na nie reaguje. Muszą się dostosować wyceny różnych aktywów do tego właśnie, czy te procesy faktycznie zachodzą, czy nie. A dlaczego? Ponieważ będzie miało to gigantyczny wpływ na politykę monetarną i to właśnie od tego będzie także zależała wycena przyszłych aktywów, ceny przyszłych aktywów. Te dane, które dzisiaj poznaliśmy, były dokładnie takie jak prognozy, ale core inflacja była wyższa. I jak widzimy, w momencie tworzenia tego wpisu rentowności niemieckich obligacji są wyżej niż było to dzisiaj o poranku, a euro-dolar schodzi poniżej poziomu 1,06, więc reakcja na te dane teoretycznie powinna sprzyjać umocnieniu euro, ale jak widzimy, dane dotyczące tego, że core inflacja jest nieco wyższa, doprowadziły do wzrostu amerykańskiej waluty w obawie o to, że będziemy świadkami także podwyższonej presji inflacyjnej w Stanach Zjednoczonych, że te procesy dezinflacyjne nie będą aż tak szybko zachodziły, także w Stanach Zjednoczonych, a jak wiemy, za siłę albo słabość euro-dolara w 75% odpowiada siła albo słabość amerykańskiego dolara na indeksie. Więc to właśnie teraz głównie amerykański dolar prowadzi to, co się teraz dzieje na euro-dolarze. Jeżeli dzisiaj zakończymy sesję poniżej poziomu 1,06, otworzą się perspektywy w naturalny sposób do testu wsparcia w rejonie 1,05, gdzie mamy, jak widzimy na wykresie, Fibonacciego 38,2% całej fali wzrostowej z ostatnich miesięcy. I jak widzimy, głębokość obecnej korekty nawet nie sięga tego najbliższego wsparcia o większym znaczeniu, dlatego też myślę, że można cały czas mówić o relatywnej słabości amerykańskiego dolara i cały czas presji na to, żeby euro jednak bardziej zyskiwało na wartości. Dlatego dopiero przejście tego poziomu w okolicach 1,05, który bardzo ładnie komponuje się z minimami, które były pod koniec poprzedniego roku w jednej fali korekcyjnej ustanowione, będą takim punktem odniesienia, dlatego też nadzieje cały czas na powrót do tendencji wzrostowej istnieją. A jakie są prognozy największych instytucji finansowych, banków komercyjnych dotyczące euro-dolara? I widzicie, drodzy Państwo, na tym wykresie, że konsensus rynkowy zakłada raczej tendencje wzrostowe. Tutaj widzimy na następnym wykresie, jaka jest średnia, mediana, jakie są maksymalne i minimalne prognozy na koniec kolejnych kwartałów. I jak widzimy, rynek nastawia się i oczekuje, że z każdym kolejnym kwartałem upływającym ten euro-dolar będzie jednak wyżej. Warto mieć tego świadomość. A jak pozycjonują się gracze na rynku opcyjnym? I w tym wypadku te uśmiechy opcyjne jednoznacznie nam pokazują, że bez względu na termin wygasania instrumentu pochodnego zdecydowaną przewagę mają ci, którzy kupują opcję put. Opcja put, jak dla przypomnienia, jest to instrument pochodny, który zabezpiecza nas przed spadkami, bądź też pozwala spekulować na spadek instrumentu bazowego, czyli w tym wypadku na euro-dolarze. Czyli tutaj ten rynek opcyjny wysyła jednoznaczny sygnał, że oczekuje następnych spadków. Ale czy tak będzie, to jest oczywiście kwestia i odpowiedź na pytanie, czy te procesy dezinflacyjne będą postępować. Jeszcze raz przypomnę, to właśnie na tym się teraz koncentrujemy. Jutro poznamy niezwykle ważne dane o wskaźniku inflacyjnym PCE dla Stanów Zjednoczonych. To jest ulubiona miara inflacji dla Fedu, więc prawdopodobnie dopiero jutro poznamy odpowiedź na pytanie, jak ukształtuje się już ostatecznie świeca tygodniowa na euro-dolarze. Natomiast na chwilę obecną rynek pozycjonuje się, że procesy dezinflacyjne będą zachodziły słabiej niż wcześniej zakładano.
stąd też ta korekta na amerykańskim dolarze, na rentownościach amerykańskich i światowych obligacji oraz oczywiście na indeksach giełdowych. I jeżeli jesteśmy przy rynku walutowym, to warto nadmienić także bardzo ciekawe badanie dotyczące sentymentu na jenie japońskim i pozycjonowania na jenie japońskim. I tutaj jeden z banków komercyjnych sygnalizuje nam, że jego klienci, których obserwuje, znacząco zmniejszają krótkie pozycje w jenie japońskim. Dlatego też zachęcam do tego, żeby za każdym razem patrzeć na te wskaźniki, które pokazują, jak pozycjonują się różni gracze, ze względu na to, że pozwala nam to wychwytywać takie momenty ekstremalnego optymizmu albo pesymizmu. I kończąc wątek walutowy, zachęcam także, tam na dole link w komentarzu i link w opisie, raport, czy frankowicze pogrążą polskie banki. Warto się z tym materiałem zaznajomić. Jest to oczywiście opis opinii, jaki może być wpływ tego wyniku i opinii rzecznika TSUE dotyczącego polskiego systemu bankowego. Jaki może wyglądać wpływ tego wyroku na rezerwy banków, warto także się z tym zaznajomić i czy też spółka Votum będzie potencjalnym beneficjentem tego, co się pojawiło w ostatnich dniach z ust rzecznika TSUE. Warto się z tym materiałem zaznajomić, tam dole link w opisie i link w komentarzu. I teraz przejdźmy do innych rynków finansowych, ponieważ dzisiaj będziemy patrzeć także na to, jak zachowują się indeksy giełdowe na Wall Street. Pamiętamy, że indeks Standard & Poor's jest w kluczowym miejscu, a dzisiejsze futures sygnalizują ochotę na odbicie, a ochota na odbicie występuje dokładnie na psychologicznym wsparciu 4000 punktów w okolicach przebitej wcześniej rocznej linii Bessy, w okolicach średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym oraz oczywiście potwierdzane jest teraz, jeżeli dojdzie dzisiaj do odbicia, będzie potwierdzona ta 4-5 miesięczna linia trendu wzrostowego. Czy rynek jest na to gotowy, czy też nie? Moim zdaniem dzisiaj będzie sesja na przeczekanie, na doczekanie na to, co się jutro wydarzy, bo te dane o inflacji naprawdę mają bardzo duże znaczenie i rynek będzie przywiązywał do nich naprawdę bardzo dużą wagę. Relatywną siłę cały czas pokazuje indeks giełdowy w Niemczech. Widzimy także, że cena miedzi nie chce spaść poniżej $9000, a ten poziom jest dla mnie kluczowy, jest punktem odniesienia, a utrzymywanie nad tym poziomem cena miedzi faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Natomiast korelacja między zachowaniem amerykańskiego dolara a złotem, a rentownościami a złotem w tym wypadku faworyzuje scenariusze prospadkowe i będzie tak na złocie do czasu pokonania tych maksimów, które były wczoraj i w ostatnich dniach. Natomiast dzisiaj na fali lekkiego optymizmu na indeksach giełdowych widzimy nastroje pesymistyczne na Bitcoinie i tutaj te ostatnie zależności się zaczynają rozjeżdżać. Jestem też ciekawy, czy Bitcoin jako wcześniej wskaźnik wyprzedzający koniunkturę na giełdach papierów wartościowych, nawet w ujęciu intradayowym, dobrze przewidzi, co się dzisiaj wydarzy na indeksach giełdowych, ponieważ obserwujemy dzisiaj na fali optymizmu na futures, na indeks Standard & Poor's spadki Bitcoina. Znowu wracamy poniżej $24,000 i ten Bitcoin zbliża się do ostatnich wczorajszych minimów i jeżeli kontynuacja tendencji spadkowej będzie obserwowana, to inwestorzy, którzy widzą kształtowanie się świecy tygodniowej, zobaczą, że mamy jednak odbicie od tej średniej 200-sesyjnej w okolicach $25,000, a to naprawdę faworyzuje scenariusze prospadkowe i będzie dawało także paliwo w podaży na indeksach giełdowych i w ogóle do pozbywania się ryzyka na całym świecie, więc przyglądajmy się także bacznie temu, co się dzieje na Bitcoinie. Z rynków emerging markets wyróżnia się dzisiaj Turcja, ponieważ zamiast obniżki stóp procentowych do 8% mamy tylko do 8,5%. Może to są pewnego rodzaju konsekwencje ostatnich trzęsień ziemi. I teraz oczywiście krajowe aktywa, które dyskontują dzisiejsze dane z rynku pracy. Jak widzimy, styczeń był trzecim miesiącem, który przyniósł wzrost stopy bezrobocia do 5,5%, jednak to było dokładnie tak, jak zakładały prognozy. Jak zobaczymy na wykres, który tutaj nam sygnalizuje PKO BP, no, napływ i odpływ nowych bezrobotnych oscyluje w okolicach zera, więc jakoś tak rynek tutaj zbytnio nie szaleje, natomiast okresy te zimowe zwykle charakteryzują się wzrostem stopy bezrobocia, ale w tym wypadku
jakichś większych tutaj perturbacji nie ma. Rynek pracy według tego wskaźnika BAL także sygnalizuje nam optymizm. Stopa bezrobocia spadła poniżej 3%, utrzymuje się na tak niskim poziomie i to jeszcze w okresie zimowym. To jest sygnał bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy. I kolejne wykresy, które pokazują, jaka jest stopa zatrudnienia i inne wskaźniki dotyczące wykorzystania tutaj siły roboczej pokazują naprawdę, że jesteśmy na w bardzo dobrej sytuacji. Rynek pracy jest, nie wykazuje negatywnych sygnałów spowolnienia gospodarczego i to jest coś, co jest tożsame z tym, co się dzieje na przykład w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też te dane są generalnie zignorowane, są już w cenach, ale moim zdaniem pokazują siłę polskiej gospodarki. Jednak należy spodziewać się, że te wydarzenia, które się dzieją w gospodarce, będą na przykład wpływały na to, że pracownicy będą w najbliższym czasie robili wszystko, żeby jak najbardziej oddalić w przyszłość zwalnianie pracowników, ponieważ bardzo trudno ich teraz znaleźć. I z ciekawostek patrzmy cały czas na zachowanie polskiej obligacji 10-letniej, która testuje i walczy o średnią 200-sesyjną na wykresie dziennym. Rynek euro-złotego i dolar-złotego, pomimo tego, że euro-dolar spada poniżej 1,06, nie mamy ataku nawet punktowego na ostatnie maksima z ostatnich dni, to pokazuje relatywną siłę polskiego złotego i ten kapitał napływa z zagranicy i prawdopodobnie parkuje w polskich obligacjach, tak żeby poczekać na dane o inflacji w Polsce, które pojawią się w marcu za luty, na projekcję inflacyjną Narodowego Banku Polskiego i na wszystkie inne informacje, które będą sygnalizowały, że dezinflacja także do Polski dociera. I co jest także istotne, próbuje odbić indeks WIG20 od tych poziomów okolic 1800 punktów, gdzie mamy także maksima pierwszej fali wzrostowej z czwartego kwartału poprzedniego roku. Dlatego też te wsparcia w okolicach 1800 punktów rosną wyraźnie na znaczeniu. Jestem ciekawy, co się dalej wydarzy, chociaż dzisiaj myślę, że sesja jest na przeczekanie, na doczekanie na to, co się jutro wydarzy, na danych o inflacji, które jeszcze raz przypominam są najważniejsze i to one decydują teraz o losach różnych aktywów. Dla nas najważniejsze są te przepływy do ryzyka, czy też od ryzyka. I jeszcze raz przypominam, drodzy Państwo, tam na dole raport specjalny o tym, czy frankowicze pogrążą polskie banki, jaki będzie wpływ opinii TSUE na polski sektor bankowy, jaki będzie ten wpływ na rezerwy banków i oczywiście, które spółki giełdowe z warszawskiego parkietu będą najlepszymi beneficjentami potencjalnych kłopotów, bo są też takie możliwości do tego, żeby na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych znajdować takie perełki, więc zachęcam, tam na dole raport specjalny, link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro o poranku, a dzisiaj życzę stopy zwrotu. Pozdrawiam!